10 najbardziej niezwykłych drzew na świecie. Miejsce 10. Sekwoja olbrzymia. Sekwoja olbrzymia, inaczej mamutowiec olbrzymi, to największe drzewo świata pod względem objętości. Sekwoje żyją nawet ponad 3000 lat. Rosną naturalnie tylko w Kalifornii, w górach Sierra Nevada. Pień sekwoi może osiągać ponad 10 metrów średnicy. Ich kora jest bardzo gruba i odporna na ogień. Szyszki sekwoi są małe, mają tylko około 5 do 7 cm długości. Najsłynniejsze drzewo tego gatunku to Generał Sherman. Ma 83 metry wysokości i waży prawie 1900 ton. Jest obecnie największym przedstawicielem swojego gatunku, a jego szacowany wiek to 2,5 do 3000 lat. Innym ciekawym okazem jest Chandelier Tree. To sekwoja wiecznie zielona, która rośnie w Mendocino County w Kalifornii. Nazwa Chandelier Tree pochodzi od długich gałęzi przypominających żyrandol. Drzewo ma około 2400 lat, 84 metry wysokości i ponad 6 metrów średnicy. Jest wyjątkowe, bo w jego pniu wycięto tunel, przez który mogą przejeżdżać samochody. Tunel powstał w latach 30. XX wieku jako atrakcja turystyczna. Te drzewa odgrywają ważną rolę w pochłanianiu dwutlenku węgla. Sekwoje olbrzymie są chronione w parkach narodowych, między innymi w Sequoia National Park w Sierra Nevada w Kalifornii. Miejsce 9. Drzewo armatnie. Drzewo armatnie, czyli czerpnia gujańska, pochodzi z Ameryki Południowej, głównie z Gujany i Brazylii. Osiąga wysokość 25 do 35 metrów. Nazwa drzewo armatnie pochodzi od jego dużych, kulistych owoców, przypominających armatnie kule. Owoce mogą osiągać długość do 25 cm i ważyć kilka kilogramów. Miąższ jest jadalny, ale o nieprzyjemnym zapachu, atrakcyjnym jednakże dla dzikich świń. Kwiaty drzewa są intensywnie pachnące i mają czerwono-różowe płatki. Kwiaty wyrastają bezpośrednio na pniu i starszych gałęziach, co jest cechą charakterystyczną tego gatunku. Drewno drzewa armatniego jest miękkie i nie jest zbyt trwałe, dlatego nie jest często wykorzystywane w stolarstwie. Drzewo ma znaczenie kulturowe. W Indiach często sadzi się je przy świątyniach, również w krajach buddyjskich jak Sri Lanka czy Tajlandia. Drzewo jest sadzone przy świątyniach, mylone z drzewem Sala, pod którym miał narodzić się Buddha. Dzięki dużym owocom i efektownym kwiatom jest popularne jako drzewo ozdobne w tropikalnych ogrodach i parkach. Miejsce 8. Nerkowiec z Pirangi. Nerkowiec z Pirangi rośnie w miejscowości Pirangi do Norte w stanie Rio Grande do Norte w Brazylii. Zajmuje powierzchnię około 8400 m2, co odpowiada wielkości około 70 zwykłych drzew nerkowca. Drzewo zostało posadzone prawdopodobnie w 1888 roku przez lokalnego rybaka Luisa Inácio de Oliveira i ma ponad 130 lat. Niezwykła wielkość drzewa wynika z mutacji genetycznej, dzięki której gałęzie zapuszczają korzenie po dotknięciu ziemi, tworząc nowe pnie. Nerkowiec z Pirangi produkuje ponad 60 000 owoców rocznie. Obwód drzewa wynosi około 500 metrów, co czyni je jednym z największych drzew na świecie pod względem rozpiętości. Drzewo jest popularną atrakcją turystyczną w regionie, przyciągającą odwiedzających z całego świata. Otoczenie drzewa jest często wykorzystywane do sprzedaży lokalnych wyrobów, takich jak koronki i hafty. Utrzymanie drzewa budzi kontrowersje, ponieważ wciąż rośnie i zaczyna zagrażać głównym drogom w mieście, wymagając przycinania. Nerkowiec z Pirangi jest symbolem naturalnego dziedzictwa Brazylii i świadectwem niezwykłej siły natury. Miejsce 7. Żywe mosty. Żywe mosty korzeniowe to konstrukcje tworzone metodą kształtowania drzew.
powszechną w południowej części indyjskiego stanu Meghalaya. Są robione ręcznie z korzeni powietrznych figowca, sprężystego przez ludność Kasi i Jaintia, zamieszkującą górzyste tereny wzdłuż południowej części płaskowyżu Shillong. Mieszkańcy wykorzystują korzenie drzew, aby tworzyć mosty nad rzekami i potokami. Korzenie prowadzi się przez drewniane lub bambusowe rusztowania, aż splatają się i stają się mocne. Mosty rosną powoli, czasami potrzeba 10 do 15 lat, aby były stabilne. Mogą wytrzymać ciężar kilkudziesięciu osób naraz. Są trwałe. Niektóre mosty mają ponad 100 lat i wciąż są używane. Żywe mosty są elastyczne i odporne na powodzie oraz ciężkie deszcze. To przykład harmonii człowieka z naturą. Mosty rosną i wzmacniają się same. Żywe mosty stały się atrakcją turystyczną i symbolem tradycyjnej inżynierii budowniczej w Indiach. Miejsce 6. Glicynia japońska. Glicynia japońska pochodzi z Japonii i jest jednym z najbardziej znanych gatunków wisterii. Roślina jest pnączem, które może osiągać długość nawet kilkudziesięciu metrów. Kwiaty glicynii zwisają w długich gronach, często o długości 30 do 80 cm. Najczęściej mają kolor fioletowy, ale występują też niebieskie, białe i różowe odmiany. Kwitnienie przypada na wiosnę i trwa kilka tygodni, tworząc spektakularny widok. Glicynia potrzebuje podpór takich jak pergole, kratownice lub stare drzewa, aby rosnąć w formie drzewa. W Japonii glicynie są symbolem miłości, szczęścia i długowieczności. Rośliny mogą żyć bardzo długo. Niektóre w ogrodach mają ponad 100 lat. Glicynia przyciąga owady, zwłaszcza pszczoły, które zapylają kwiaty. Jest popularna w ogrodach i parkach na całym świecie, ze względu na swoje piękne, bajecznie kolorowe kwiaty. Miejsce 5. Krzywy Las. Krzywy Las to niewielki las sosnowy w zachodniej Polsce, w pobliżu Gryfic. Jego charakterystyczną cechą są sosny o wygiętych, nietypowych pniach. Pnie drzew zginają się w kształt litery L. W Krzywym Lesie rośnie około 400 do 500 takich wykrzywionych drzew. Drzewa mają około 80 do 100 lat. Nie wiadomo dokładnie, co spowodowało ich dziwne kształty. Mogła to być działalność człowieka lub warunki naturalne. Niektóre pnie są wygięte niemal poziomo, a potem rosną pionowo. Według jednej z teorii, powodem niespotykanego wykrzywienia pni było ścięcie drzewek w wieku od 6 do 10 lat, z przeznaczeniem ich na bożonarodzeniowe drzewka. Ponieważ drzewkom celowo zostawiono ostatnią dolną gałąź, rosła ona dalej, dążąc do pionu i z czasem przybrała charakterystyczny wykrzywiony kształt. Krzywy Las jest popularnym miejscem wśród turystów i fotografów. Nazywany jest czasem magicznym lasem z powodu niezwykłych form drzew. To jedno z najbardziej zagadkowych i intrygujących miejsc przyrodniczych w Polsce. Miejsce 4. Drzewo Stule. Drzewo Tule to cyprys Montezuma, inaczej cyprysik meksykański, rosnący w Oaxaca w Meksyku. Ma nieregularny, masywny pień, który przypomina rzeźbę. Słynie z najgrubszego pnia na świecie. Jego obwód wynosi ponad 42 metry. Średnica pnia wynosi 14 metrów. Drzewo jest jednak wielopniowe i sam zwarty pień, po wyłączeniu rosnących odrębnie, osiąga 9,4 metra średnicy. Wysokość drzewa wynosi 35 metrów. Szacowany wiek drzewa to od 1433 do 1600 lat. Według legendy drzewo zasadził Pechocha, toltecki kapłan boga wiatru, Ehekatla, około 1400 lat temu. Wspomniane jest jako olbrzymie już w dokumencie z 1590 roku, wydanym w Sewilli, przy czym odnotowano wówczas, że w przeszłości było większe, ale uszkodzone zostało przez uderzenie pioruna. Drzewo jest symbolem miasta Santa Maria del Tule. Jest atrakcją turystyczną przyciągającą odwiedzających z całego świata. Drzewo ma ogromne korzenie, które stabilizują jego ciężki pień. W Meksyku uznawane jest za święte i ważne kulturowo. Dzięki tym wymiarom i wiekowi, drzewo Tule jest jednym z najbardziej imponujących i znanych drzew na świecie.
Miejsce trzecie Jaboticaba. Jaboticaba to niezwykłe drzewo pochodzące z Brazylii. Rośnie w regionie Mata Atlantica. Występuje głównie w stanach Minas Gerais, Goiás oraz São Paulo. Drzewo rośnie powoli i może osiągnąć nawet 15 metrów wysokości. Najbardziej charakterystyczne jest to, że owoce rosną bezpośrednio na pniu i gałęziach. Owoce wyglądają jak czarne winogrona, mają cienką skórkę i soczysty miąższ. Smak Jaboticaby jest słodko-kwaśny, przypominający winogrona i liczy. W Brazylii owoce jedzone są na surowo, a także wykorzystywane do dżemów, soków i win. Jaboticaba kwitnie i owocuje kilka razy w roku, zwłaszcza po obfitych deszczach. Kwiaty pojawiają się na korze i wyglądają jak białe puszyste kępki. Owoce są bogate w witaminę C, antyoksydanty i błonnik. Ze względu na swój unikalny wygląd, Jaboticaba nazywana jest też winogronem brazylijskim. Miejsce drugie Smocze drzewo. Smocze drzewo Dracaena cinnamomum występuje wyłącznie na wyspie Sokotra, należącej do Jemenu. Wyspa była odizolowana przez 7 milionów lat, gdzie rośnie jeszcze 200 innych, endemicznych gatunków roślin, nie występujących nigdzie indziej na Ziemi. Jego żywica nazywana jest smoczą krwią, ze względu na swój czerwony kolor. Draceny są niezwykle długowieczne. W sprzyjających warunkach najstarsze okazy liczą sobie około 1000 lat. Jego korona ma charakterystyczny kształt odwróconego parasola. Gałęzie rozrastają się gęsto i równomiernie, tworząc zwartą kopułę. Drzewo dorasta zwykle do około 6–10 metrów wysokości i rośnie bardzo wolno. Po przecięciu skory wypływa czerwony sok, znany jako smocza krew. Ta żywica była używana jako farba, lekarstwo i w tradycyjnych obrzędach. Smocze drzewo dobrze radzi sobie w suchym i skalistym klimacie wyspy. Jego korona zatrzymuje wilgoć i daje cień, pomagając przetrwać młodym roślinom. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych i niezwykłych drzew na świecie, będące symbolem Sokotry. Miejsce pierwsze. Tęczowy eukaliptus. Tęczowy eukaliptus, Eucalyptus deglupta, rośnie naturalnie w Papui Nowej Gwinei, na Filipinach i w Indonezji. To jedyny gatunek eukaliptusa, który występuje naturalnie także na półkuli północnej. Drzewo w naturze w sprzyjających warunkach może dorastać do 60–70 metrów wysokości. Rośnie bardzo szybko w ciepłym i wilgotnym klimacie tropikalnym. W Polsce w klimacie chłodniejszym może wyrosnąć maksymalnie na 2–3 metrów wysokości. Jego największą ozdobą jest kolorowa kora, która zmienia barwy. Gdy kora się złuszcza, odsłania zielone pasy młodej tkanki. Z czasem kora ciemnieje i przybiera odcienie niebieskie, fioletowe, pomarańczowe i bordowe. Dzięki temu pień wygląda jak pomalowany farbami w różnych kolorach. Często sadzi się je w parkach i ogrodach botanicznych jako atrakcje. Drewno tęczowego eukaliptusa jest używane w przemyśle papierniczym. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.